Chcesz sprzedawać do Wielkiej Brytanii, ale po Brexicie wydaje Ci się to trudne? Nie wiesz, od czego zacząć i co zrobić z odprawą celną, VAT-em czy dokumentacją? Pokażemy Ci 5 kroków, jak rozpocząć sprzedaż do Wielkiej Brytanii. Pierwszy. Uzyskaj numer EORI. Jeśli chcesz wysyłać produkt poza krajami Unii Europejskiej, musisz posiadać numer EORI. Brak numeru sprawi, że wysyłka towarów niestety zostanie zatrzymana przez Urząd Celny. Numer uzyskasz bezpłatnie i elektronicznie przez platformę Puest, uprzednio rejestrując tam firmę. We wniosku będziesz poproszony o wypełnienie podstawowych danych Twojej firmy. Drugi. Określ kod taryfy celnej. Określa daną kategorię towarów i służy do ich klasyfikacji. Dzięki prawidłowo dobranemu kodowi Urząd Celny może odpowiednio zidentyfikować i naliczyć opłatę celną podczas eksportu. Sprawdzisz go na wyszukiwarce kodów taryfy ISHTAR 4. Trzeci. Ustal kraj pochodzenia. Kraj pochodzenia to kraj, w którym towar został wyprodukowany lub przerobiony. Nawet jeśli w produkcję zaangażowane jest więcej niż jedno państwo, finalnie krajem pochodzenia produktu jest państwo, w którym zaszło wytworzenie towaru w postaci ostatecznej. Kraj pochodzenia sprawdzisz dzięki weryfikacji pierwszych 3 cyfr na kodzie kreskowym na opakowaniu. Przykładowo firmy z Polski otrzymują początek 590. Czwarty. Ustal wartość produktu. 135 funtów. Kiedy transakcja podlega opodatkowaniu VAT w Wielkiej Brytanii? W pierwszej kolejności należy ustalić status nabywcy. Jeżeli nabywca jest podatnikiem VAT w Wielkiej Brytanii, nie masz konieczności rejestracji na VAT w Wielkiej Brytanii. Co do zasady, podmiotem zobowiązanym do rozliczenia VAT jest nabywca jako importer towarów w Wielkiej Brytanii. Jeżeli klientem jest konsument, osoba prywatna, ustal, jaka jest wartość transakcji. Masz obowiązek rozliczenia w deklaracji VAT w Wielkiej Brytanii transakcji o wartości równej lub niższej niż 135 funtów. Jeżeli transakcja przekracza 135 funtów, VAT w Wielkiej Brytanii rozliczany jest zwykle przez nabywcę i nie masz obowiązku rejestracji VAT w Wielkiej Brytanii. Ale wiąże się jednak z dużym odsetkiem zwrotów towarów, gdyż klienci są zaskoczeni dodatkowymi kosztami zakupów. Żeby uniknąć tego problemu, pomyśl o wysyłce w formie DDP. Ty jako sprzedawca przejmujesz obowiązek rozliczenia VAT i cła od importu. Wymaga to rejestracji na VAT w Wielkiej Brytanii bez względu na wartość transakcji. A co w przypadku sprzedaży przez Marketplace? Jeśli platforma sprzedażowa pobierze VAT, Twój obowiązek podatkowy będzie inny w zależności od tego, czy towary są wysyłane z Unii, czy z magazynów w Wielkiej Brytanii. W szczególności Marketplace ma obowiązek rozliczania VAT dla przesyłek spoza Wielkiej Brytanii o wartości poniżej 135 funtów. Piąty. Skompletuj dokumentację eksportową. Finalnie, żeby nadać paczkę do Wielkiej Brytanii, wymagane jest załączenie faktury bądź proformy wraz z ustalonymi danymi z poniższych punktów. Musisz więc uwzględnić odbiorcę, kod taryfy celnej, kraj pochodzenia, wagę i wartość produktu, numer faktury i opis produktu. Dokumentem wieńczącym cały proces eksportu jest IE 599, czyli tak naprawdę potwierdzenie wywozu dający Ci możliwość stosowania preferencyjnej stawki VAT 0%. Wejdź na global24.com i porozmawiajmy o zagranicznych wysyłkach i zwrotach. Team Global 24.